Pasek zębaty to genialne rozwiązanie, ale czy sprawdzi się w każdym rowerze? Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o 5 zaletach paska i 5 wadach w 5 minut. W zeszłym roku nagrałem szczegółowy film na ten temat, więc dzisiaj przedstawię Wam krótszą wersję, bo może nie każdy chce wchodzić od razu w takie szczegóły. Zaleta pierwsza. Pasek jest czysty. Nie ma tu smaru, więc nie pobrudzicie sobie rąk, nóg, spodni czy samochodu podczas przewożenia roweru. Zaleta druga. Pasek zębaty jest cichy. Jest naprawdę duża różnica w pracy napędu między paskiem a łańcuchem. Oczywiście to nie jest tak, że jest absolutnie bezgłośny, bo słychać chociażby pracę piasty i inne szumy, ale można jeździć prawie bezszelestnie. Zaleta trzecia. Paska nie trzeba smarować i czyścić. Odpada Wam naprawdę kawał roboty z tym związany. Oczywiście przy okazji mycia roweru można go raz na dłuższy czas umyć gąbką z płynem do naczyń, ale jest to raczej usuwanie kurzu i innych zabrudzeń jak z całego roweru, a nie odtłuszczanie łańcucha, żeby nałożyć nowy i czysty smar. Rower z paskiem jest prawie zawsze gotowy do jazdy. Oczywiście to nie jest tak, że nie trzeba tutaj nic robić, bo zwykle zostawia się go z piastą wielobiegową, w której na przykład raz na rok trzeba wymienić olej, ale w porównaniu do łańcucha, który trzeba czyścić regularnie albo przynajmniej po jakiejś większej ulewie czy jeździe w błocie, jest to zdecydowanie rzadziej. Zaleta piąta. Pasek jest niesamowicie trwały. Zależnie od modelu i sposobu używania, paski przejeżdżają nawet po 30 000 kilometrów. Większy koszt zakupu takiego roweru szybko się więc zwraca. Produkujemy mniej śmieci, łańcuchy, kasety, smary, preparaty do czyszczenia, a do tego mamy spokój na naprawdę długi czas. Jest jeden warunek. Paska nie można zginać, łamać i zakładać na siłę. W środku są zatopione włókna węglowe i takie traktowanie może je przerwać, co prowadzi do jego zerwania. Zanim przejdziemy do wad, mam komunikat. Niedawno dołączyłem do strony Buy Coffee, która pozwala twórcom wideo postawić wirtualną kawę. Jeżeli uważasz, że filmy, które tworzę, w jakiś sposób Ci pomogły, poszerzyły Twoją wiedzę i lubisz je oglądać, to będzie mi niesamowicie miło, jeżeli postawisz mi taką wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie do filmu. Pierwsza wada tego ustrojstwa jest taka, że chcąc mieć biegi w rowerze, musimy zastosować piastę wielobiegową lub skrzynię biegów, które mają mniejszą efektywność niż zadbany napęd łańcuchowy. Pasek i przekładnia wielobiegowa działa jednak równie efektywnie w każdych warunkach, więc w porównaniu do zwykłego napędu, który jest zabłocony lub zaniedbany, będzie działał efektywniej. Druga wada jest taka, że pasek wymaga systemu napinania. Mogą to być albo haki poziome, które odsuwają oś koła do osi supportu, albo ekscentryczny support z mimośrodem, albo napinacz taki jak w zwykłej przerzutce z rolką. Czwarty minus jest taki, że pasek wymaga rozpinanej ramy, aby go założyć. Można też zastosować rozpinany pasek holenderskiej firmy Ver, który z zębatkami kosztuje niestety ponad 2000 zł, więc ma to sens głównie wtedy, gdy chcecie założyć pasek w rowerze, na przykład z karbonową ramą, w której nie da się rozłączać tylnego trójkąta. Ostatnia wada to brak szerokiego stosowania przez producentów. Jeżeli więc chcecie kupić rower karbonowy, na przykład lekkiego gravela czy szosę, to niestety takiego roweru nie znajdziecie. Są natomiast karbonowe fulle z paskiem, na przykład firmy Z-Road, trochę aluminiowych, stalowych i tytanowych graveli i dużo rowerów miejskich, trekkingowych, wyprawowych i elektryków z paskiem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym systemie, to link do szczegółowego materiału znajdziesz w opisie do tego filmu. Do zobaczenia w następnym odcinku.